Cześć, mam na imię Adriana i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Planterinka Plants and Garden. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać 11 gatunków hoi o bardzo niezwykłych, przecudnych liściach. Niektóre przypominają serca w doniczce, inne przypominają zielone wodospady, a niektóre jeszcze przypominają strączki fasoli, także będzie bardzo ciekawie. No, oczywiście opowiem Wam też trochę, jak się zajmować każdym z tych gatunków, jak je pielęgnować, jakie te hoje mają wymagania i czym się wyróżniają na tle innych. Świat roślin to nie tylko kwiaty. Czasami właśnie liście opowiadają najciekawsze historie. Dziś zabieram Was w podróż po świecie hoi, roślin, które urzekają nie tylko zapachem kwiatków, ale przede wszystkim różnorodnością liści. W świecie roślin są liście, które przechodzą niezauważanie, ale są również i takie, które zostają nam w pamięci na długo. Przygotujcie się na sporą dawkę roślinnych inspiracji. Dziś przedstawię Wam te odmiany, które mogą zaskoczyć kształtem, fakturą i historią zapisaną w zieleni. A jeśli któraś z nich skradnie Wasze serce, no cóż, nie będę wcale zaskoczona. Nie jest to mój pierwszy filmik, który nagrywam na temat hoi, także jeżeli jesteście zainteresowani większą dawką informacji o hojach, o ich pochodzeniu oraz o tym, jak się nimi zajmować, to zapraszam Was do opisu w filmie, tam znajdziecie link do mojego poprzedniego filmu o hojach. Rodzaj hoja to ponad 500 opisanych gatunków i wiele form hodowlanych. Większość rośnie w tropikalnych lasach Azji, Australii i Oceanii. Hoje są to epifity, czyli rośliny, które wykorzystują drzewa jako swoje naturalne podpory. Tam, gdzie jest rozproszone światło, wysoka wilgotność i ograniczony dostęp do wody. Dlatego natura obdarzyła hoję niesamowitą różnorodnością liści. Jedne są grubsze, jedne są cieńsze. Grube liście magazynują w sobie zapasy wody. Cienkie, zwisające pędy już nie tak bardzo. Dziś skupimy się właśnie na tej liściastej magii. Jako pierwsza będzie hoja, który przedstawia roślinny symbol miłości. Pewnie nie będziecie zaskoczeni, że Wam pokazuję tą hoję, bo jest to jedna z moich bardziej ulubionych hoi w mojej kolekcji i pojawiła się ona już kilkukrotnie u mnie na filmikach. Tadam, 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 tadam. Moja przepiękna hoja Kierii, hoja serduszko. Jej liście mają perfekcyjny kształt serduszka, ale to wcale nie jest taki właśnie przypadek. W naturze gruba tkanka tych sztywnych liści właśnie przetrzymuje większą ilość wody w sobie, tak samo jak grube pędy tej hoi, co szykują ją na okres suszy. W dotyku te liście sprawiają wrażenie jak takie chłodne, woskowe medaliony. Każdy liść tej hoi jest inny. Jedne mają na sobie takie białe plamki chlorofilu, inne są po prostu całe zielone, idealnie gładkie, bez żadnych nakropień czy przebarwień na liściach. Każdy liść jest indywidualny i każdy jest piękny. Ta moja hoja jest ze mną od, bym powiedziała, gdzieś 3 lat. Kupiłam ją jako taką malutką szczepkę z jednym listkiem. Zajęło jej dużo czasu, zanim zaczęła mi ładnie rosnąć. W tej chwili właśnie rośnie mi tutaj w moim ofisie na oknie, to jest wschodnie okno. Otrzymuje tutaj dużo światła. Bardzo tutaj lubi te warunki. Ja ją całkiem bardzo niedawno przesadziłam. Wcześniej rosła mi w bigosie i przesadziłam ją też do bigosu, tylko to troszeczkę większej doniczki. Przez to, że właśnie ta hoja ma grube liście,
nie podlewamy jej zbyt często. Trzeba ziemię przesuszyć sobie całkowicie, na 100% i dopiero wtedy podlewamy ją po raz kolejny. Ja jej nie zapewniam żadnych innych ekstra warunków, po prostu podlewanie i słońce i widać, że po prostu trafione jest dla niej miejsce. Teraz po przesadzeniu troszeczkę więcej pozawijałam jej te pędy, bo one rosną sztywne, takie naprawdę długie i grube, także trochę czasu to zajmuje, zanim będzie można je wygiąć i przypiąć je, podeprzeć w jakikolwiek sposób. Choja ta ma dużo szypułek. Raz już mi kwitła, ale akurat nie zdążyłam się załapać na jej kwitnienie, bo byłam w Polsce. Ale zobaczcie, ona tych szypułek, tych pedankol ma naprawdę dosyć sporo, także mam nadzieję, że może jeszcze w tym sezonie mi zakwitnie, chociaż przesadzałam ją dopiero co, także może niekoniecznie. Nieraz choje czy w ogóle rośliny po przesadzeniu potrzebują trochę czasu, żeby z powrotem wrócić do tego swojego okresu wzrostu, bo po przesadzeniu energię po prostu ładują w korzenie i na to, żeby się zadomowić w swoim nowym mieszkaniu, a niekoniecznie na wzrost liści. Ja mam w swojej kolekcji jeszcze jedną choję Kieriai. Ta akurat jest z wariegacją, z wybarwieniami na zewnątrz swoich serduszek. Kupiłam ją w sklepie ogrodniczym. Na początku co zrobiłam, to pozwoliłam jej się troszeczkę u mnie zadomowić, a później ucięłam sobie tutaj z góry i zrobiłam z niej szczepkę. I widzę, że fajnie spowodowało to u niej, że pobudziło jej to wzrost. Puszcza mi tutaj nowe liści. Zobaczcie, jaki fajny tutaj liściorek rośnie sobie od środka. Tutaj u góry dużo puszcza nowych pędów. Tutaj wypuściła mi teraz ten taki długi nowy pęd. Także no, mam nadzieję, że urośnie i będzie równie piękna jak jej zielona siostrzyczka. Zobaczcie, te liście na niej też są idealny kształt serca. Hoya Kieri ma jeszcze odmianę z wariegacją, ale od środka. Też mamy małą szczepkę tej hoi, jednak kupiłam ją troszeczkę za mniejsze pieniążki i niestety zgubiła mi ta hoja całkowicie swoje liście, z którymi przyszła. Także ja ją wzięłam, włożyłam w sphagnum moss i jest teraz u mnie w moim gabinecie z Ikei, gdzie ma dużą wilgotność powietrza. Ciepło, światło, zaczęła mi puszczać nowe listki, ale są one takie nie za ciekawe. No mam nadzieję, że się weźmie za siebie i zacznie mi też rosnąć, no ale zobaczymy. Tak przy okazji jeszcze chciałam Wam pokazać jedną odmianę hoi. Jest ta hoja Deiki, która również uważana jest jako hoja, która ma w kształcie swoje liście takie troszeczkę przypominające właśnie serduszka. Tego typu właśnie ma listki, tak jakby troszeczkę też takie przypominające właśnie w kształcie serduszka. Tak, na marginesie. Także podsumowując naszą koleżankę, pomimo tego, że hoja ta rośnie pomału, to każdy nowy liść jest jak mała taka nagroda dla nas w trosce za nią. Jest to specjalna roślina, nie tylko dla kolekcjonerów, ale również i dla mnie. Jest to roślina także bardzo sentymentalna, podarowywana jest często jako prezent w okresie walentynek. Bardzo często możemy spotkać w sklepie w takich malutkich doniczkach, po prostu jest tylko jeden liść, a można ukorzenić jeden liść, ale nie będzie on nam rósł. Będzie to po prostu jeden listek i nie będzie puszczał nam wtedy pędów. Teraz pokażę Wam moją kolejną choję o ciekawych liściach. Jest ta choja tutaj, ja ją sobie ściągnę. Tada, tadam! Taka to tutaj właśnie moja piękna choja poliniera. Wygląda ona tak, obróci się razem ze mną, bo siedzę sobie na takim krzesełku i po prostu się przesuwam w lewo i w prawo, tak jak widzicie, ale powróćmy do mojej pięknej hoi.
Hoja ta znana jest także jako fishtail hoja z tego względu, że w kształcie listki przypominają jej rybi ogon. A liścia tej hoi to czysta elegancja, są długie i smukłe, takie piękne, z delikatnym takim unerwieniem. Zobaczcie, zrobię Wam zbliżenie na listek, jakie ona ma bardzo ciekawe właśnie te nerwy, ten wzór nerwów na swoich pięknych liściach. W domu u mnie wisi tutaj na oknie, w mojej sypialni, i to jest północne okno, czyli nie otrzymuje ona zbyt wiele światła i tak naprawdę hoje to te nie muszą, one nawet powiedziałabym nie lubią takiego mocnego, palącego słońca, z tego względu, że te liście po prostu są cieniutkie. One nawet, zobaczcie, można je przygiąć bez problemu, one nie są sztywne. I z tego względu też hoja ta nie lubi bardzo mocnego, jasnego słońca i hoja ta nie lubi być przesuszana. Tak jak hoja Keri, mająca grube liście, wysuszamy ją na 100%. Jeżeli chodzi o tą hoję, to polecałabym ją podlewać. Ja ją tak właśnie podlewam. Jak gdzieś przyschnie mi podłoże, gdzieś tak bym powiedziała w 80%, czyli nie całkowicie. A jak przeschnie nam całkowicie, to nie lubi być zbyt długo sucha, bo po prostu nie będzie nam ładnie rosła i te liście mogą nam żółknąć i odpadać. Uważam, że hoje te, poleniere, one są idealnymi kandydatkami na to, żeby właśnie hodować je w hydroponice, bo one wtedy będą sobie pobierały tyle wody, ile będą potrzebowały, a my będziemy mieli z głowy właśnie ten problem, czy już podlać tą hoję, czy jeszcze nie, i po prostu trzeba więcej pilnować. No, ja, jeżeli chodzi o nią, to ją pilnuję. Przesadzałam ją wiosną i po prostu to przesadzanie zrobiło dla niej cud, bo po prostu urosła mi bardzo dużo i pięknie rośnie. I ja ją właśnie trzymam w bigosie. Tak wygląda tutaj od środka. U mnie na oknie wygląda jak taka zielona kurtyna i nawet nie przeszkadza jej to, że na dole mam wydmuch od chłodzenia i po prostu za każdym razem, jak ten nadmuch się włącza, to ona ten powietrze nadaje jej takiego właśnie ruchu i po prostu no, wygląda to prześlicznie. Jest taka to roślina, która zmienia zwykłe okno po prostu w botaniczną scenę. Oprócz tej mojej tradycyjnej zielonej poliniery istnieją jeszcze 3 różne inne odmiany tej hoi. Ta hoja tutaj to jest hoja broget, ma takie srebrne liście. Ta tutaj to jest poleniera z wariegacją od zewnątrz i jest jeszcze jedna poleniera z wariegacją na listkach taką od środka. Miałam małą szczepkę tej hoi, jednak nie udało mi się jej utrzymać. Kiedyś jeszcze, jak będę miała okazję, to na pewno sobie ją kupię. No niestety bywa i tak. Także powiem Wam troszeczkę może o tej malutkiej mojej polenierce, którą teraz właśnie Wam pokazuję. Ją kupiłam jako nieukorzenioną szczepeczkę z 2 listkami tymi tutaj na dole. Ukorzeniałam ją w sphagnum moss przez jakiś czas, podrosła mi, dała mi parę nowych listeczków i po prostu teraz po powrocie z Polski przeniosłam ją do hydroponiki. Nie wiem jeszcze, nie puściła mi od przesadzenia, bo naprawdę bardzo dopiero niedawno przesadzałam. Nie puściła mi jeszcze żadnych nowych liści, także zobaczymy, czy będzie jej ta przeprowadzka odpowiadała i jak ona dalej mi będzie rosła, ale to update zrobię Wam za jakiś czas. Jak na razie to ona rośnie u mnie w mojej szafie z Ikei, w moim gabinecie. Ma większą wilgotność, także mam nadzieję, że po prostu będzie ok i będzie mi ładnie rosła, tak jak jej zielona moja piękna siostra.
taka ciekawostka tutaj, że maluszek ten puścił mi szypułkę tutaj, puścił mi pedanko, tutaj taka malusieńka, ten malusieńki ogonek to jest właśnie to pedanko. A wrócę jeszcze teraz, żeby Wam pokazać dokładniej właśnie tą broget. Broget ma takie spore i miętowe w kolorze swoje liście. Hoja ta urosła mi w bardzo szybkim tempie. Ja ją też kupiłam jako takiego maluszka, miała zaledwie kilka listków, także cały ten tutaj ogon, to wszystko tutaj to jest naprawdę taka moja duma, bo no ja wyhodowałam i u mnie tak ładnie rośnie. Trzymajcie kciuki, żeby dalej tak było. Kolor tych liści jest po prostu przepiękny. Miętowy, srebrny, miętowy, piękna hoja. Zresztą wszystkie one są piękne. Polecam Wam wszystkie. Niektórzy mają problem z tymi hojami, mówią, że one są troszeczkę takie finiki, czyli są troszeczkę takie wymagające i diwy. No nie wiem, ja na razie takiego wrażenia nie odniosłam. Jedyne negatywne, co mnie spotkało, to właśnie z tą małą szczepką, z tą wariegacją od środka. No ale ona mi po prostu niedopilnowana była przeze mnie, bo ja w tym czasie byłam w Polsce, także może jakbym była w domu, to udałoby mi się, żeby po prostu ją dopilnować. Ta tutaj też mi rośnie w bigosie, czyli dobrze przepuszczalna ziemia, bo pomimo tego, że hoja ta lubi być częściej podlewana, to nadal jest hoja i korzenie hoi muszą mieć dostęp powietrza. Także ostatni view, moja hoja poliniera. Jednym z najpiękniejszych wodospadów, które w swoim życiu na własne oczy widziałam, to jest wodospad Niagara. Ale to było tylko i do tego momentu, kiedy w moim życiu nie pojawiła się Hoja linearis. Hoja linearis, jej litkowate liście przypominają takie malutkie igiełki, ale są one bardzo miękkie i delikatne, aksamitne w dotyku. Ciekawostką taką jest, że ten nietypowy właśnie kształt liścia to adaptacja do życia w chłodniejszych górskich lasach. Cienka powierzchnia po prostu szybciej przesycha po deszczu, chroniąc tą roślinkę przed chorobami. W pełni wzrostu roślina ta właśnie wygląda jak taki wodospad, który potrafi mieć nawet i metry długości. A gdy zakwitnie, jej białe kwiatki zwisają jak perełki w takiej zielonej tafli. Hoja ta jeszcze nigdy mi nie zakwitła, a raz miała pedanko, tą szypułkę taką, niestety ją opuściła. Także czekam. Ta hoja ta jest u mnie już od jakiegoś czasu. Kupiłam ją oczywiście, jak większość moich hoi, jako malusieńką roślinkę. Rośnie u mnie w ponie, w hydroponice, przez to właśnie, że ma takie te listeczki bardzo delikatne i cienkie, to tak jak i hoja poliniera, nie lubi być ona całkowicie przesuszana, dlatego postanowiłam ją po prostu wsadzić w pon i widać, że to jej po prostu odpowiada. Lubi też ona jasne, rozproszone światło i lubi większą wilgotność powietrza. Także gdy zapewnimy ją, to na pewno odwdzięczy się nam pięknym wzrostem. Jeżeli jeszcze chodzi o podlewanie, to hoja ta jest podatna na gnicie korzeni. Trzeba po prostu z podlewaniem bardzo uważać. Ja jeszcze tutaj chciałabym Wam pokazać, zrobiłam sobie szczepkę, bo chciałabym dosadzić do tamtej doniczki i ukorzeniłam sobie te malutkie szczepeczki tutaj w wodzie. Wstawiłam to do swojego kabinetu z Ikei. Korzenie puściły mi w tempie ekspresowym. Ja robiłam to całkiem bardzo niedawno temu, może bym powiedziała
z 3 tygodnie temu i przez 3 tygodnie tyle puściła mi korzonków. Zaczęły mi tutaj od góry rosnąć już nowe listeczki, pozwolę jej jeszcze się trochę więcej ukorzenić i po prostu później sobie dosadzę do tamtej dużej doniczki. Bardzo Wam polecam te ciekawe liście, na pewno dodadzą Wam takiej innej struktury, jeżeli zdecydujecie się na tą choję. Piękna jest, po prostu jej liście są niesamowite. Uważam, że prawdziwym cudem natury jest także choja o nazwie rotundiflora. Choja ta wygląda tak, jakby jej ktoś liście wyjął z zielonej ceramiki, albo tak jakby była poskładaną planszą puzli, a każdy jej element po prostu pięknie się wpasowywał w całość. Kształt liści tej choi uważany jest jako kwadratowy, chociaż jak dla mnie bardziej te kawałki przypominają więcej prostokąt jak kwadrat. Sztywne listki średniej grubości, błyszczące, piękną fakturę mają na sobie. Oczywiście ja Wam zrobię wstawki, jak ta choja wygląda. Tak jak większość, kupiona była malusieńka szczepka, urosła mi już taka dosyć fajna. Ja ją sobie trzymam tam u siebie w moim plentrum pod światłem Bariny T5. Link do światełek także zamieszczę Wam w filmiku, gdzie możecie sobie więcej poczytać o tych światłach i zorientować się, o co z tymi światełkami chodzi. Barina T5 to są moje ulubione światła i mam je po prostu prawie wszędzie pomontowane. Po prostu pięknie mi pod nimi moje roślinki rosną. Ten prawie prostokątny kształt z delikatnie zaokrąglonymi końcówkami, zaokrąglonymi tutaj rogami u góry, to rzadkość w świecie roślin. Taka forma i grubość liści jest to także dobry magazyn i ochrona przed silnym słońcem w naturalnym środowisku. To po prostu taka bajkowa mozaika, a w mojej kolekcji naprawdę wygląda jak roślina z innej bajki, przez to właśnie, że jej liście są zupełnie inne. Ta właśnie malutka, moja rotundiflora, to jest dzieciątko tej mamuśki. Wzięłam sobie szczepkę i po prostu ta jeszcze wtedy była mała i myślałam, że sobie właśnie zrobię drugą roślinkę, żeby je wsadzić razem, ale nie spodziewałam się, że po prostu ta mi zacznie tak pięknie rosnąć. Także no nie wiem, mam tą drugą, może je dosadzę razem, może będą sobie rosły osobno, a później po prostu kogoś obdaruję tą choją. No zobaczę, jeszcze tego nie zdecydowałam. Choja o bardzo ciekawych liściach, choja rotundiflora. Choja endauensis zachwyca kontrastem. Jej liście są takie, sprawiają wrażenie jak takie ciemnozielone tło i jasno zaznaczone żyłki na tych liściach. Liście tej choi mają bardzo taki ciekawy kształt. Są one takie na brzegach lekko pofalowane. Świecą się te listki u mnie tak bardzo, z tego względu, że ostatnio robiłam im treatment, także były sprayowane preparatem na robaczki. Robię to teraz od jakiegoś czasu, bo zauważyłam po prostu, że jakoś przez ten okres letni nie tylko zaobserwowałam wzrost swoich roślin, ale także zaobserwowałam, że i więcej robaczków się pojawiło na moich roślinach, także już tak profilaktycznie po prostu raz na jakiś czas po prostu je wolę spryskać, żeby lepiej dmuchać na zimne czasami, prawda? Chojka ta nie kwitła mi jeszcze, nie kwitła mi i patrzę, czy ma peduncles, nie widzę na razie tutaj, nie wiem, czy to jest chyba pedanko. Tak, ma jedno pedanko tutaj. Tak, tutaj ma jedną szypułkę. Jest to taka bardzo interesująca choja.
Ja ją właśnie prowadzę sobie na takim kółku, które sobie tam zmontowałam z takiego cienkiego drucika, chociaż ona już podrosła mi na tyle, że przydałoby się jej coś bardziej stabilnego do podtrzymania, także będę musiała pomyśleć, żeby coś tutaj innego sobie dla niej zamontować. Rośnie mi ona w bigosie. Jest to gatunek pochodzący z Malezji, gdzie jest dosyć duża wilgotność powietrza. Można by zapewnić jej wyższą wysokość powietrza, chociaż ona też i dobrze dostosuje się do takich naszych domowych warunków. Ja nie mam z nią problemu. Rośnie ona u mnie przy północnym oknie, ma dużo światła, chociaż nie jest to mocne światło i nie otrzymuje ona żadnej specjalnej ekstra wilgotności ani żadnych specjalnych warunków. Podlewam ją, jak jest jej podłoże w 100% przeschnie, no i to by było na tyle. Firankowate, pofalowane brzegi listków, bardzo fajna, efektowna roślinka. Pokażę Wam teraz choję medusę. Nazwa ta nie jest przypadkowa, ponieważ pędy tej choi przypominają takie węże z mitologii. Zobaczcie, właśnie to są dwa listki, te na dole, które otrzymałam po zakupie i naprawdę takie są, widać w kształcie powyginane, takie zupełnie takie inne. To jest cały ten nowy pęd, który u mnie ta chojka puściła. Wcześniej trzymałam ją w sphagnum moss. Oczywiście wyższa wilgotność, tak jak już Wam mówiłam, tam jest. Jakiś czas temu w tym samym czasie, jak przesadzałam swoją polynerę, to przesadziłam ją w PON, z tego względu właśnie, że ona ma te listki takie cieniusieńkie i bardzo delikatnie. Czyli jeżeli chodzi o podlewanie czy światło, to tak samo właśnie jak polyniera czy linearis, czyli wszystkie te choje, które mają takie drobniejsze, delikatne, cieńsze liście, lubią jasne, rozproszone światło, regularne, nie lubią przesuszania, czyli regularnie podlewamy i nie przesuszamy ich do samego końca. Trzeba pilnować podlewania, to jest numer 1, jeżeli chodzi o hodowanie tego typu choi. Roślina ta ujęła mnie właśnie tym i zainteresowała mnie bardzo, przez to, że jej liście są takie wydłużone, czasem takie lekko poskręcane, co nadaje tej roślinie taki bardzo dynamiczny wygląd i ujęła mnie swoją właśnie pięknotą tych cudownych liści. Dobrze tej mojej chojce tam w tej szafie z Ikei, także tam ją zostawię. Jeszcze na pewno przez długi okres czasu, dopóki mi więcej nie podrośnie. Ta malutka szczepka, ona rośnie mi we fluo i gdzie to jest szczepka, którą sobie ucięłam z mojej mamuśki, która rośnie u mnie na dole w jadalni na stoliku. Wstawiam Wam filmik, jak ona wygląda, moja mamuśka. A tego maluszka chciałam po prostu sobie uszczepić, żeby mieć dwie te roślinki. Żadna jeszcze mi nie kwitła. Ta już jest ładnie tutaj w kubeczku, nie wiem, czy to będzie widać tak na filmiku, już ukorzeniła się fajnie. Puściła mi długi pęd jeden, tutaj drugi pęd, ślicznie sobie fajnie rośnie. W mojej, oczywiście, jak większość moich szczepek, w moim gabinecie z Ikei. Ten gabinet z Ikei to jest taki mój inkubator dla wszystkich młodych roślinek, szczepek, które potrzebują takiego ekstra pomocy w starcie w swoje dorosłe życie. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł właśnie z tymi gabinetami, że możemy mieć w domu takie miejsce, gdzie możemy zapewnić tym naszym małym roślinom albo takim roślinom, które potrzebują większej wilgotności,
także choja, fasolka Shepherdii jaj. W naturze kształt tych liści pozwala im właśnie szybko wyschnąć po deszczu. Krople po prostu będą tutaj fajnie spływały w dół tych liści. Nie będą one gromadzić po prostu wtedy nadmiaru wody. Jest to dosyć łatwa choja w uprawie, ona nie potrzebuje żadnych jakichś tam specjalnych warunków, a podlewamy jak całkowicie przeschnie. Na pewno jeżeli zapewnimy większą ilość światła, to listki będą troszeczkę jaśniejsze niż te moje ciemnozielone. One są naprawdę takie ciemnozielone, te listki. No i choja Shepherdii jaj. Mam teraz tutaj dla Was choję no nie mogę tego wypowiedzieć, choja insularis, która wygląda jak taka właśnie tropikalna uciekinierka. Jest to choja, która pochodzi z wysp, gdzie słońce jest ostre i panuje także tam wysoka wilgotność. Jej długie, cieniutkie, gładziutkie liście, jak już ta choja jest większa, to ona po prostu sobie tak rośnie w dół, po prostu ciężar tych łodyżek przeciąża i ona właśnie tak troszeczkę sobie zwisa i wygląda jak takie języczki zielonego jedwabiu. Pod światło Wy tego nie będziecie widzieć, ale pod światło ujawniają się na niej takie subtelne, delikatne żyłki, które na pierwszy rzut oka prawie ich w ogóle nie widać. Dopiero jak się dokładnie przyjrzymy, to możemy je zobaczyć. A nie kwitła mi ta choja jeszcze, ale jak już zakwitnie, to jej kwiatki są naprawdę bardzo ciekawe. Wyglądają jak takie malutkie kałamarnice. Ja poszukam gdzieś tam jakiegoś zdjęcia może z Instagramu i wstawię Wam chociaż jedno, żebyście mogli zobaczyć po prostu jak te kwiatuszki wyglądają. Nie dość, że sama choja po prostu ma bardzo ciekawe liście, to jeszcze ma bardzo ciekawe kwiatuszki. Ośmiorniczki i te kałamarnice są bardzo malutkie, ale sam kwiatek jest, uważam, warty zobaczenia, także ja będę czekała z niecierpliwością, aż mi ta choja zakwitnie. No mam nadzieję, że pewnego dnia odwdzięczy mi się za moją opiekę nad nią i obdarzy mnie tymi malutkimi kałamarnicami. Jedynie co trzeba uważać, żeby nie przelać tej choi. Z tego względu właśnie, że ma malutkie, cienkie liście, po prostu jest bardzo taka delikatnia. Podlewam ją właśnie jak całkowicie już mi ziemia przeschnie, rośnie mi w bigosie, bardzo leciutką tą ziemię ma. Trzymam ją właśnie też w tym swoim kabinecie z Ikei, żeby zapewnić jej też większą wilgotność powietrza. No na razie rośnie mi fajnie, bo tak jak będę się milion razy dzisiaj powtarzać, ale też właśnie kupiłam ją jak miała tylko 2 listeczki i właśnie fajna ta łodyżka mi urosła. Rośnie też dosyć pomału, pomimo tego, że tam w kabinecie ma idealne warunki. No, ale warta była uwagi i warta była pokazania tych swoich niesamowitych, fajnych listeczków. Mam nadzieję, że będzie dalej mi ładnie rosła i że za jakiś czas będę mogła Wam pokazać, jak będzie wyglądała jako większa roślinka. Hoya insularis. Pozostając nadal w klimacie cienkich listeczków, takich innych, pokażę Wam właśnie choję, która przypomina taką fryzurę. Jest to choja retusa. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych choi dzięki swoim cienkim, nitkowatym liściom z takim bardzo charakterystycznym rozdwojeniem tutaj na końcówce liścia. Czyli sama ta malutka właśnie końcóweczka liścia troszeczkę przypomina w kształcie serduszko. Wygląda ona tak, jakby ktoś ułożył jej taką właśnie fajną fryzurkę z tych zielonych włosków.
kwitła mi ta choja i w momencie kwitnienia ma takie pojedyncze, drobne, malutkie, białe kwiatuszki, takie bardzo one są delikatne i subtelne te kwiatki. Nie jest jakaś pachnąca, nie są te kwiatuszki jakieś nie wiadomo jakie piękne, ale takie właśnie łatwo jest te kwiatki pominąć u tej choi z tego względu, że malutkie i pojedyncze, to łatwo je po prostu jest przegapić. Jeżeli chodzi o to, w jakim podłożu, no to moja rośnie w bigosie, chociaż uważam, że fajnie byłoby ją też trzymać w hydroponice. Uważajmy, żeby jej nie przelać ani nie przesuszyć. Złoty środek na rośliny, co nie? Nie przelać, nie przesuszyć, to znaczy jak? Trzymamy w dobrze przepuszczalne podłoże musi być, no i niestety trzeba po prostu wyczuć to podlewanie. No i kolejna sprawa jest taka, słońce. Jasne, rozproszone, nie za mocne. Zbliżamy się już pomalutku do końca. Teraz już podejrzewam, że to jest chyba 10. choja. Dzisiaj przygotowałam sobie 11 rodzajów, żeby Wam pokazać. Także mamy teraz tutaj choję undulate. Liście ma po prostu jak z Jurassic Park. Pamiętacie ten film o dinozaurach, prawda? Liście te są długie, mocno pofalowane. Troszeczkę Wam tutaj poprzybliżam. Postaram się jak najlepiej, chociaż wstawię Wam też i wstawki krótkich filmików, jak po prostu ona wygląda. No po prostu sprawia ona takie wrażenie, jakby była z innego świata. Choja ta lubi ciepło i wilgoć, nie lubi zbyt mocnego słońca. Jej liście są sztywne, ale nie są bardzo grube. Co jeszcze mogę o niej powiedzieć? Podlewam ją, jak przeschnie mi już całkowicie. Przewróciłam sobie butelkę z wodą. Poprawiłam. Także wracamy do choi, zaraz wypadnę z tematu. Zobaczcie, ona tutaj mi rośnie w towarzystwie malutkiego airplant. Tak, dla ciekawości, żeby po prostu ciekawiej jeszcze było w doniczce. Puściła mi tutaj nowy pęd. Może go zabiorę, to Wam pokażę nowy pędzik. Tutaj jest nowy pędzik, sobie rośnie. Nowy pędzik mamy. Ja ją teraz trzymam u mnie w kuchni na oknie. Wcześniej rosła u mnie w gabinecie. Właśnie troszkę się denerwowałam z nią, bo przez to, że ona potrzebuje większą wilgotność powietrza, a wyrosła mi już z gabinetu, po prostu nie mieści mi się tam na półce, to się zastanawiałam, w jakim innym miejscu mogę ją postawić. Także zdecydowałam się u mnie w kuchni, na oknie przy zlewie, gdzie często lejemy ciepłą wodę, gotujemy, także tam jest w kuchni troszeczkę większa wilgotność powietrza, przez to się robi. Jej zielone liście zaczęły się przebarwiać na taki bordowo-czerwony, taki maroon kolor, co też dodaje jeszcze więcej właśnie takiego ciekawego wyglądu tej choi, prawda? Pomimo tego, że choja ta naprawdę jest piękna, jest to taka więcej kolekcjonerska choja, to kapryśnica z niej jest naprawdę odpukać w niemalowane. Moja jeszcze jakoś nie pokazała mi swoich kaprysów. Także chyba jak na razie to mam z nią szczęście i oby było tak dalej. Trzymajcie kciuki. No i ostatnia już choja z tych, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, jest to choja imbricata. Jest to niezwykły gatunek ze względu na swoje duże, ozdobne, nakrapiane liście. Liście te przypominają w swoim kształcie płaszczki, jak są otwarte.
Listki te są sztywne, ciemnozielone, takie nakrapiane takimi białymi właśnie plamkami. W słońcu mogą przebarwiać się też na takie bardziej czerwony, bordowy kolor, co nadaje im właśnie przez to jeszcze więcej takiego bardziej interesującego wyglądu. Niektórzy mówią też, że przypominają one takie obiadowe talerze, ponieważ są wypukłe na zewnątrz, wypukłe na zewnątrz i wklęsłe od wewnątrz. A forma tego liścia nie jest przypadkowa, ponieważ w naturze liście te przylegają do pnia drzewa, na którym rośnie roślina i tworzą tak jakby takie, pomyślcie sobie, jak wyglądają dachówki na dachu. Jedna zachodzi na drugą i tak samo właśnie rosną te liście. One zachodzą tak jakby jedne na drugie, tworząc właśnie takie jakby dachówki. Jest to bardzo taka ciekawa roślina. Też w takim samym stylu właśnie jak rośnie Monstera dubia. Jeżeli damy podpórkę prostą, powiedzmy deskę, to one będą rozkładały się jeden koło drugiego. Postaram się właśnie może poszukać takiego zdjęcia, to bym Wam wstawiła i po prostu pokażę, jak one potrafią fajnie przylegać, nawet i deseczki i jak fajnie sobie potrafią rosnąć. Ciekawostką też taką jest, że roślina ta daje schronienie mrówkom, a gdy zakwitnie, to nektar z tych kwiatków jest także i pożywieniem dla mrówek. Jeżeli pozwolimy rosnąć tej roślinie tak, żeby jej pędy się zwieszały, na przykład rosnąć w jakimś koszyczku fajnym na oknie, to mają one tendencję do tego, że będą zamykać się w pół same na sobie po prostu i będą wyglądać jak takie małe torebki. Ja to nazywam, mi to przypomina po prostu wtedy, że one wyglądają tak jak małe takosy. Zobaczcie, czy nie wygląda. Właśnie to jest taki ten liść, który normalnie jest okrągły, a jak rośnie tak, że pozwalamy się zwieszać, to on się po prostu zamyka i robi się z niego taki takosik. Zobaczcie, tutaj też na tym górnym liściu to fajnie widać, jak on jest po prostu sam w sobie zamknięty. Robi się taki tacos. Jeżeli chodzi o pielęgnację tej choi, to nie pozwalamy, żeby choja ta siedziała w nadmiarze wody. W naturze choje te rosną, tak jak już wspomniałam, na pniach drzew lub gałęziach w podszyciu lasu, gdzie większość wody otrzymują tylko i wyłącznie z rosy i z wilgoci powietrza. Choja ta uchodzi za dosyć odporną, tolerancyjną, a dla najlepszego wzrostu tej choi zaleca się większą wilgotność powietrza. Dlatego u mnie rośnie w moim gabinecie i widzę, że ma tam idealne warunki. Bez względu na gatunek, większość choi uwielbia jasne, rozproszone światło, lekkie, przepuszczalne podłoże oraz podlewanie dopiero gdy ziemia przeschnie, z wyjątkiem właśnie tych choi, które mają cieńsze liście, gdzie trzeba je podlewać dosyć częściej i regularnie. Wilgotność powietrza chojom służy bardzo, dlatego najlepsza jest wilgotność powietrza dla nich w granicach 50-70%. Jeżeli jesteśmy w stanie im zapewnić jeszcze większą wilgotność powietrza, to będzie super, szczególnie właśnie dla małych, młodych roślin, które jeszcze się ukorzeniają, albo dla tych gatunków, które wymagają większej wilgotności powietrza. W sezonie wzrostu warto je nawozić regularnie, no i pamiętajcie, że nie usuwamy ani szypułek kwiatów, ani nie ucinamy tych długich pędów, ponieważ wcześniej czy później na tych pędach będą pojawiały się szypułki kwiatów czy nowe liście. Choje po prostu w ten sposób rosną. Liściorki. A liścia choi to nie tylko narzędzie do fotosyntezy. Ja uważam, że są to po prostu takie małe dzieła sztuki.
Każdy gatunek tych dzieł sztuki opowiada swoją historię zakodowaną w kształcie, kolorze i fakturze. Która z tych dzisiejszych roślinek podobała się Wam najbardziej? Dajcie znać w komentarzu. Dajcie znać, czy macie któreś z tych choi, co o nich sądzicie, które liście choi podobały Wam się najbardziej. Piszcie. Bardzo lubię, jak komentujecie. Dziękuję także przy okazji za wszystkie poprzednie komentarze do poprzednich filmów. Dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję. Witam wszystkich nowych oglądających mnie. Jeśli kochacie rośliny tak jak ja, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to subskrybujcie, bo kolejna podróż po świecie zieleni czeka już za rogiem. Także zapraszam na kolejny filmik, a dzisiaj już żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Niech się Wam zieleni, kochani, i do zobaczenia. Pa, pa!